Kobiety i imprezy w Afryce. Większość z Was ma wyobrażenie afrykańskich kobiet jako noszące kontenery z wodą na głowie przez dziką sawannę, a imprezy jako podskakiwanie dookoła ogniska w rytm ludowych pieśni. Jeśli tak myślałeś, to dziś zburzę Twój świat, ponieważ pokażę Ci ich zupełnie inne oblicze i sceny, jakich spodziewałbyś się bardziej po Miami niż Afryce. Oglądaj do końca, bo warto. Krążą wręcz nieopisane legendy o tym, jak czarne dziewczyny z Afryki reagują na białych facetów. Czy to jest prawda? Dzisiaj z Michałem postanowiliśmy to sprawdzić w praktyce na ulicach największego miasta wschodniej Afryki, Nairobi, żeby zobaczyć, jak faktycznie jest naprawdę i czy legendy dorastają rzeczywistości. I tu warto przerwać na chwilę i powiedzieć to, co powinno być dla Was oczywiste, ale często niestety nie jest. Ten film jest swoistym eksperymentem społecznym i pewnego rodzaju dokumentem, aby sprawdzić, ile prawdy jest w hipotezie, którą założyłem na samym początku filmu, a nie żadnym hołdem składanym w teksturystyce. Gdybym tutaj tego w tej chwili nie zaznaczył, od razu by się posypały komentarze typu powodzenia, masz HIV w gratisie, zaraz złapiesz syfa i tak dalej. Panowie, trochę rozsądku. A jako, że ja zawsze pokazuję rzeczywistość taką, jaką jest naprawdę i na moich filmach widzicie obie strony medalu, to do tematu ryzyka na tym filmie na pewno jeszcze wrócimy. Can you find anything which fits me? No, I'm joking. I just noticed you and I found you very attractive, so I wanted to say hi. Hi. What's your name? I'm sorry I'm disturbing you at your work, but I couldn't resist. You have a boyfriend? Yes. Ooh. Oh. You're breaking my heart. I'm being honest. Are you happy with him? Yeah. So congratulations. And congratulate him from me. Have a good day. You too. Hi, where are you going? Hey, can I grab your number or something? Yeah. That's good. You're so cute. Thank you. You Nairobi girl? Yeah. Cool, I'll message you. Thank you. Warto w tym momencie trochę wspomnieć o istotnym elemencie, w zasadzie, który kształtuje relacje damsko-męskie w Afryce. Wielu zwolenników europejskiego równouprawnienia krzywi się na myśl o tym, że kobiety tutaj pytają o prezenty, kasę na taksówkę, czy mają dosyć materialne nastawienie do relacji ogółem. Trzeba tu powiedzieć jasno, że jesteśmy wśród patriarchalnego społeczeństwa. I to raczej my powinniśmy starać się akceptować lokalną kulturę, a nie narzucać im naszą europejską. Nasza europejska kultura no, jest jaka jest, ale za cholery nigdy by się tutaj nie przyjęła. Na pewno przez najbliższe 50 lat nie ma na to szans. Więc jeżeli jesteś zwolennikiem płacenia na randkach rachunków po połowie, no niestety tutaj jedynie narażasz się na śmieszność. Hey, just a quick question. Can I grab your number or something? You wanna get my number? Yeah. Okay. You don't have a boyfriend? No, I just thought you're cute, so it would be cool to stay in touch. Hi. How are you? Are you waiting for something? Oh, no, I was just wondering if you're single because you're kind of cute. I'm waiting for someone. Okay, so you're not available. Alright. Wróćmy do tematu ryzyk w Afryce. Oficjalne statystyki mówią o tym, że 3,7% społeczeństwa jest nosicielami wirusa HIV. Nie jest to dokładna estymacja oparta na potwierdzonych testach, a jest to estymacja jakichś modeli. To, co jest jednak najważniejsze, to to, że 97% osób z potwierdzoną seropozytywnością jest na terapii lekowej, która jest chyba finansowana przez państwo. A jak być może część z Was wie, obecne terapie są już tak zaawansowane, że osoby leczone mogą żyć z tym wirusem do późnej starości, zupełnie jak z leczonym nadciśnieniem. Leczony wirus HIV jest obecnie po prostu chorobą przewlekłą. Sorry, I was just wondering if I can grab your number because I like you. Sure, I don't mind. Cool. Are you from here? You look like you just finished work. Not really work. From school. Oh, really? How old are you? Okay, cool. I have to go, but I'll catch you later. Hello? Can you recommend something for my girlfriend? No, I'm joking, really. I don't have a girlfriend, but I just found a candidate. Is that your boss? Yeah, no? Can I talk to her? What's your name? Nice to meet you, Jacob. You have a boyfriend? No. You wanna have one? Can I have a number? Ci z Was, a bardzo wielu z Was widziało mój film z Wietnamu, jaki entuzjazm wzbudził moje udokumentowanie przejścia przez ulicę. Muszę Wam pokazać, jak to wygląda tutaj w Afryce. Tak jak w Wietnamie i w Azji ludzie Was omijają, wystarczy iść po prostu jednostajnym tempem, tak tutaj nie omijają. Trzeba wyczuć jakiś, kurczę, generalny dobry moment, albo się schować za jakimiś innymi ludźmi, którzy przechodzą i próbować przejść. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Zobaczcie, jaki hardcore. O, zatrzymał się! W szoku jestem, zatrzymał się. O, ale ten już nie. Ten już mnie nie przypuścił. No i tutaj trzeba walczyć.
A zobaczcie, to jest rondo najlepszej dzielnicy Nairobi. I czy miały być jakieś pasy tutaj? Czy coś takiego? Nie cholery. No i teraz przechodzimy w tą stronę. No niestety nie przepuść. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak jak w najdzikszych krajach. Człowiek jest ostatni w łańcuchu pokarmowym, nie ma żadnego szacunku kierowców. Klimatyczny autobus. Takie nie mają wypadków. On został poświęcony. On jest blessed. W ramach kontrastów, nie? Patrzcie, tutaj mamy taki drobny handel, naprzeciwko budynek BMW, gdzie na samej górze znajduje się jedna z najdroższych albo najdroższa restauracja w całym Nairobi, z widokiem na całą okolicę. Tutaj na dole można zjeść śniadanie za 90 groszy, a na górze za $100. A najbardziej popularną formą śniadania jest właśnie to, co widzicie tutaj, czyli te jajka. Jedno jajko kosztuje 90 groszy i można je zawijać w takie tortille razem z warzywami i smakuje to naprawdę dobrze. Ja muszę jakoś pokonać tę ulicę, ale zobaczcie jaki tu powstał chaos, nie? I to jest walka. Każdy przypycha się po centymetrze, żeby móc przejechać, a chodniki w przeważającej większości Nairobi, nawet w dobrej dzielnicy, wyglądają właśnie tak, jak tutaj widzicie, czyli brak chodnika lub jest chodnik, ale idąc po nim nie możecie patrzeć w telefon, nie możecie patrzeć w niebo, bo bywają takie dziury, że możecie wpaść na głębokość 4 metrów, a ta dziura ma średnicę metr na metr, ponieważ nie zakryli studzienki. Are you talking with your boyfriend? Are you talking with your boyfriend? I just wanted to tell you, you look really cute. How old are you? 3. You wanna go grab a coffee or something? Can I get your number? Yeah. Sure. Great. Hi, sorry. Can I take you for 10 seconds? Where are you going? No, I was just wondering if you can give me your number or something because you're cute. Can I have your number or are you someone or what? You have WhatsApp on the number? Okej, a teraz w ramach przerwnika chciałem wam pokazać, że w tym mieście w ramach pokazywania kontrastu są nie tylko miejsca bardzo biedne albo bardzo bogate i bardzo drogie, ale też całkiem przystępne i bardzo ładne i gdzie można się napić bardzo taniej kawy, ponieważ ta kawa amerykana kosztuje jakieś 5, 50 czy 6 zł i możecie ją wypić z takim widokiem z 18 piętra wieżowca. Przyjście tutaj na kawę lub na piwo lub na jakiś before do tego rooftop baru to jest bardzo dobry pomysł. Kobiety w Kenii bardzo się od siebie różnią, jeżeli chodzi o kobiety, które spotykasz na imprezach, a które spotykasz na ulicy. Tak naprawdę to możesz spotkać tą samą kobietę na imprezie i na ulicy, ale ona będzie wyglądać zupełnie inaczej. Na imprezach pozwalają sobie na bardzo dużo, pozwalają sobie na seksowny ubiór, na wysokie szpilki. Natomiast te kobiety, które widzicie w przebitkach, przerwach od mojego gadania w tym filmie na ulicy, to są najczęściej wyglądają jak szare myszki, ponieważ nie wypada tutaj w tym kraju ubierać się wyzywająco na ulicy. Nie wypada, ponieważ są od razu krytykowane przez męską część populacji. Excuse me, sorry. I just wanted to say you have very beautiful eyes. I've seen it from the distance. Thank you. She wants my number too? Yeah? I'm looking for real love, no? She's looking Yeah, for yeah, that. yeah. I like how people here are open, yeah? Yeah. In Nairobi, yeah? You both Kenyan? She's Tanzanian. Tanzanian? Yeah. But you look like a bit of like a mix with Asian, Yeah, exactly. yeah? Yeah. Do you want to give her the number? What? Why? Give her the number. My number? Yeah. No, my number is top secret, you know? Really? Have a good day, guys. Jak są korki i jest godzina szczytu, to niestety trzeba ryzykować życie i jeździć tak. Hello. Okay. What's your name? Jeremiah? Yeah. Co pieszy nie ma żadnego pierwszeństwa. Oczywiście musiała zejść na pobocze. My wyjeżdżamy pod prąd. Jeżeli chcecie pokonywać korki szybciej niż te samochody, które się grzeją w tym upale, no to niestety to jest jedyna opcja. Tylko że jak zauważyliście, tutaj kasków dla pasażerów nie ma. To taki amator kierujący ruchem. To jest to rondo, przez które przechodzimy na piechotę i tutaj dokładnie tak samo się przechodzi na piechotę, jak my to teraz przejeżdżamy. O, to teraz mamy szczyt godzin szczytu. A tu jedziemy skrótem. No i co, no to nie ma miejsca, to trzeba poboczem ich brać, nie? Autobus też poboczny, tak pierdziel, zobaczcie. I chodniki. Multizadaniowy. Potrafi, kurde, uśmiechać się do kamery, jechać chodnikiem i omijać przeszkody i dziury, nie? I handel obnośny jest tutaj na każdym kroku i na każdym skrzyżowaniu. Można kupić wszystko. Wczoraj widziałem koleś, którzy sprzedawali jakieś, kurde, pokrowce na baterie, na skrzyżowaniach. Ryzykowawszy życie, dojechałem do centrum Nairobi. Hi.
Ah, you're taking pictures? One moment. Sorry for disturbing, but quick question. You have a boyfriend? I don't have. Okay, is it possible to grab your number or something? Okay, sure. Cool. Message you. Thank you. Excuse me. Do you hear me? Just want to ask you if everything is okay. You look so sad. I'm fine. I'm not sad. You're fine? Yeah. You look have a very beautiful smile. Why don't you smile more? You have a boyfriend? Yes. Yes. Are you happy with him? Yes. So, congratulations. Congratulate him from me. Nice to meet you. W tej części centralnej, biznesowej jest bardzo dużo banków, biurowców. Bardzo dużo ludzi tutaj po prostu wychodzi z pracy. Tutaj są zdecydowanie bardziej elegantsze kobiety. I want to say you look beautiful. Thank you. How are you? How old are you? Because you look 23. very innocent. 23. 23? You have a boyfriend? So maybe we can go for a coffee one day. What do you say? Yeah, maybe. Yeah. Maybe? Yeah. Maybe? You're not sure? Or are you teasing with me? Okay, can I get your number? What? Where are you up to? After work? Or what? Home. I'm Going going home. home, yeah. W ramach kontynuacji tematu wyszedłem z takiej oto apteki i kupiłem dwie rzeczy. Jest jedna rzecz, za którą absolutnie trzeba pochwalić Kenijczyków i jest jedna rzecz, za którą absolutnie trzeba ich zjebać. Kupiłem paczkę prezerwatyw Durex, które kosztowały 3 razy tyle, co kosztują w Polsce. 3 razy tyle. Wyobraźcie sobie, musicie płacić 3 razy tyle, co się płaci w Polsce za paczkę prezerwatyw, a macie na kontynencie epidemię wirusa HIV. Jaki w tym jest sens? Teraz pokazuję jednego wielkiego faka korporacjom i rządowi za to, że oni dopuszczają do takich sytuacji. Przecież takie rzeczy powinny być w takich krajach na całym kontynencie dotowane. No i to jest ta rzecz, którą trzeba ich totalnie zjebać. I jest jedna rzecz, za którą trzeba ich totalnie pochwalić. To, że takie testy, jednorazowe testy na HIV są dostępne w każdej aptece i są dostępne za grosze. Dotowane jest testowanie, okej, ale nie dotowana jest profilaktyka? I pomyślcie sobie, że taki zwyczajny John, który jeździ tuk-tukiem i będzie miał do wyboru kupić 10 bochenków chleba albo paczkę prezerwatyw, pomyślcie, co wybierze. A skoro już jesteśmy przy tematach aptecznych, panowie, zwracam się tutaj bezpośrednio do was. Osobiście uważam, że jeżeli miałbym wymienić jeden czynnik, który ma największy wpływ na poziom energii faceta, libido, chęć do życia, podboju świata, uznałbym, że numerem 1 jest poziom testosteronu. Nie podlega żadnej dyskusji. Jest to udowodnione naukowo. Każdy, kto bada poziom testosteronu, wie o tym, jaka jest różnica pomiędzy niskim a wysokim. Od razu to widać po samopoczuciu. I dlatego też w tym miejscu chciałbym wam polecić suplement Testo Combo, który jest kompozycją 8 naturalnych składników, z których każdy ma udowodnione naukowo działanie na zwiększenie poziomu testosteronu. A znaleźć go możecie w polskich aptekach lub w sklepach internetowych. W tym momencie warto by zamknąć tą część poświęconą poznawaniu kobietom w dzień. A jak to się odbywa w nocy na imprezach? Jedno jest pewne, Kenijczycy bawią się jak szaleni. I mam tu na myśli głównie kobiety, ponieważ faceci, trzeba to przyznać, że oni są dosyć poważni. Wydają mi się coraz bardziej sympatyczni, coraz mniej tacy naburmuszeni, jak widzą białego, ale na tych imprezach jakoś tak zbytnio nie szaleją. Ale trudno im się dziwić, ponieważ bardzo często bywa tak, że kobieta jest właśnie ze swoim facetem, lokalnym Kenijczykiem, i jak zobaczy białego faceta, nagle, kurde, zapalają jej się maślane oczy i traci rozum. Czy wy byście się nie denerwowali? A jak imprezuje Kenia? Jak wyglądają kobiety na imprezach? Zapraszam was na krótką relację z Nairobi, z Mombasy i z najlepszych miejsc, które naprawdę polecam odwiedzić. Proszę was tylko o jedno. Kręcenie kontentu imprezowego na YouTubie jest niezwykle trudne. Po pierwsze, prawa autorskie do muzyki. Po drugie, jest ciemno i bardzo słabo widać wszystko w kamerach. Po trzecie, ochrona bardzo często nie pozwala filmować w środku imprez. Po czwarte, ten rodzaj kontentu raczej nie podlega monetyzacji w YouTube, więc tak naprawdę nie zarobię na tym filmie ani złotówki z reklam. Nie zależy mi na tym. Więc jeżeli robię to jako eksperyment społeczny w służbie wam, dajcie subskrypcję, dajcie lajka do góry, jeżeli się podobało. Przynajmniej coś z tego będzie pod kątem zasięgów. Zapraszam do oglądania. Jest Afryka! 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 Chodzimy, zobaczymy, co się dzieje, nie? Cóż ten afrykański... Why? There's a low coming. You don't know, come on. Why? Is it a swingers club or what? Okay, I'm turning off.
Nairobi to nie tylko administracyjna, ale także imprezowa stolica Kenii. Jeśli lubisz życie nocne, to każdego z dnia znajdziesz miejsca, które są otwarte i oblegane przez 7 dni w tygodniu. Najlepszą dzielnicą jest Westlands, gdzie mieszka najwięcej białych ekspatów i tu znajduje się wiele popularnych klubów jak Alchemist, Milan czy oblegane głównie w czwartki Nairobi Street Kitchen. Pomimo, że to tam mieszka najwięcej cudzoziemców, ich ilość na imprezach nigdy nie przekracza 10%. Jeśli jednak lubisz być totalnym rodzynkiem na imprezie, wybierz się do któregoś z klubów w sąsiednich dzielnicach jak Kilimani czy Kileleszła. You're super cute. Are you 22? I'm trying. 30? No way. Anyway, is it okay if I grab your number or something? Like, what's up? Alright, just put it here. Ah, you're selling something? I thought you liked me, that's why you're looking at me. Are you single? Currently, yeah. Yeah, me too. So we match. You want to give me a number? Alright, sure. Maybe we can meet some other time when you're not working. Can I get your number or something? Yeah, what's up? Łazienka wygląda tak, a tu jest dozownik do żelu, do mycia rąk. Kobiety na imprezach są wyzywające i szalone. Jak sami widzicie, stylizacje nocne są zgoła inne niż te, które mieliście przyjemność widzieć na ulicy. Kobiecy temperament imprezowy nie da się tam porównać z żadnym innym miejscem, a granice zabawy, które miałeś w głowie, zostaną mocno przesunięte po twojej wizycie w Afryce. To zresztą jedyne miejsce na świecie, w którym dostałem zaproszenie na urodzinową domówkę, gdzie byłem jedynym facetem na 17 kobiet. Zresztą, zobaczcie sami. Drugim największym miastem Kenii jest Mombasa i tam życie nocne także nie zamiera nawet w poniedziałki. Najpopularniejsze miejsca to Zero One, Moonshine czy niezawodna Hypnotica. Muszę jasno przyznać, że miło zaskoczyła mnie też ochrona. Mimo tego, że często wyglądają jak strongmeni, są niesamowicie kulturalni i sprawiają, że czujesz się dużo bezpieczniej niż na przykład w Ameryce Południowej. Nie słyszałem o żadnych przypadkach udurzania turystów i czyszczenia ich hotelowych sejfów, jak to się dzieje na przykład w Kolumbii. Jestem ciekaw także waszych doświadczeń. W jakim kraju na świecie byłeś najbardziej zaskoczony życiem nocnym? Napisz śmiało w komentarzu.